Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku naszego cyklu Z wody w piach, troszeczkę po dłuższej przerwie związanej również z dość intensywną ostatnio naszą działalnością. Chcemy dzisiejszy odcinek poświęcić pytaniu, które wiele osób zadaje nam w rozmowach i w czasie spotkań, a mianowicie jak długo należy pomagać i dlaczego czasem pomoc, której udzielamy, jest udzielana lata po tym, kiedy nastąpiło same wydarzenie. Związane jest to, proszę Państwa, z tym, ja już to mówiłem w innych odcinkach, ale powtórzę, żeby w tym znalazły się jak gdyby wszystkie potrzebne informacje. Przede wszystkim, dlaczego terroryści wykonują atak? Terroryści wykonują atak i mordują ludzi dlatego, moim prywatnym zdaniem, z dwóch głównych powodów. Pierwszym jest czasem taki, że celem są same te osoby, ale drugim, nie mniej ważnym, a umykającym bardzo często w trakcie omawiania po samym zamachu, są długofalowe skutki zamachów terrorystycznych. Tak jak robiono to i dzieje się nadal w niektórych krajach Bliskiego Wschodu, jeżeli mordujemy głowy rodziny ojców, to podcinamy cały byt ekonomiczny rodziny. Żony, dzieci, czasem też bliskich osób lub osób niepełnosprawnych, których byt jest uzależniony od sytuacji ekonomicznej tej rodziny. To jest robione celowo. Potem ta rodzina, która sytuacja ekonomiczna pogarsza się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, jest takim żywym przykładem na siłę ataku terrorystycznego i co się z wami stanie, jeżeli będziecie stawiać nam opór. I my staramy się to zniwelować. Nie da się tego zrobić inaczej niż poprzez poprawianie sytuacji tej rodziny. I nie można patrzeć na to, że na przykład zamach terrorystyczny miał miejsce 6, 9 lat temu, czy 4, czy 2, bo jeżeli w tym czasie tej rodzinie nie udzielono pomocy, no to jakie ma znaczenie, kiedy miał miejsce sam zamach? Ja rozumiem, że pierwszy odruch serca jest wywoływany przez informacje. No, przykładem świetnym jest teraz to, co się wydarzyło w Libanie i eksplozja w Bejrucie. Ale problem polega na tym, że to jest typowe działanie na skutek impulsu związanego z tragedią, która się wydarzyła i Państwo macie odruch serca, żeby natychmiast pomagać tam, no bo tam w chwili obecnej jest skierowane zainteresowanie świata i oko kamery. Problem polega na tym, że jest ogromna ilość ludzi, na których dokonano aktów terroru, do których ta pomoc nie dotarła i nie dotrze do nich również oko kamery. W związku z czym ich los pozostaje poza jak gdyby obiektem zainteresowania bardzo często rządów krajów, na terenie których oni mieszkają, poza terenem zainteresowania dużych fundacji charytatywnych, które działają w oparciu o pomoc rządową pozyskiwaną na konkretne cele, dlatego że trudno jest, proszę Państwa, napisać program dla takiej pomocy, trudno jest pozyskać środki. My jako mała organizacja pozarządowa jesteśmy w stanie to robić, skupiamy się na konkretnych rodzinach. Dlatego nie patrzymy na to, co w danej chwili pokazuje telewizja, nie w ten sposób wybieramy osoby, którym pomagamy. Patrzymy na ich realną sytuację, patrzymy na to, co ich dotknęło, staramy się, aby ta pomoc była jak najbardziej dopasowana. Też kwestia jest opóźnienia tej pomocy. Proszę Państwa, przykładem jest Haiti, kiedy, o ile pamiętam, w roku 2004 Haiti nawiedziła tragedia i na skutek huraganu ponad ćwierć miliona ludzi zostało bez dachu nad głową. Największa organizacja, która wtedy udzielała tam pomocy, ruszyła z projektem odbudowy dla części tych ludzi domów ponad 1,5 roku po samym wydarzeniu. Takie są opóźnienia i jak gdyby procedowanie w dużych organizacjach pomocy. No my czasem działamy w sytuacji, kiedy coś wydarzyło się tu i teraz, tak? U nas ta odległość pomiędzy czasem wydarzeniem, jeżeli to się zdarza teraz, w teraźniejszości, a nie są to rzeczy sprzed lat, które trzeba naprawić, jest bardzo krótka. No przykład macie Państwo tych rodzin, które w zeszłym roku straciły bliskich w zamachach terrorystycznych, gdzie zginęło 2 mężczyzn. W ciągu paru miesięcy udało nam się dla obu tych rodzin w ramach projektu Dobra Praca poprawić znacznie ich sytuację ekonomiczną, czyli uniemożliwić ten długofalowy skutek ataku terrorystycznego, na który liczą mordercy. Jeżeli chodzi o sytuację bieżącą, oczywiście spływają do nas apele o pomoc związane z tym, co się dzieje tu i teraz. Przed chwileczką z Dawidem i z Darkiem skończyliśmy dyskusję
na temat tego, czy pomagać. Dostaliśmy prośbę o pomoc, konkretnie o kupienie jedzenia ludziom, którzy wrócili w chwili obecnej w sytuacji epidemii koronawirusa, tureckich nalotów na pogranicze, takiej, a nie innej sytuacji zagrożenia, jaką im czują, wracają pomimo skrajnie trudnych warunków w rejon ten górzysty Sindżaru na północy Iraku. I proszą nas organizacje, ludzie, którzy są związani z tymi powracającymi wewnętrznymi przesiedleńcami. Ci ludzie wracają i proszą jedzenie, ponieważ wracają na zgliszcza, często nie mają domów, nie mają możliwości pracy, nie mają nic. I teraz my stajemy, proszę Państwa, przed dylematem, czy te pieniądze przeznaczyć na odbudowę konkretnie jednej rodzinie czy dwóm miejsc pracy, bo poproszono nas o wsparcie w wysokości 3,5 tysiąca euro, żeby kupić paczki żywnościowe dla 200 rodzin. To jest, proszę Państwa, 17,5 euro na jedną rodzinę, tak? Czyli kwota, powiedzmy, 70 zł. Chodzi o podstawowe zupełnie produkty spożywcze typu olej, mąka, ryż, makaron i dodatki typu przecier pomidorowy do tego. No i teraz, proszę Państwa, czy my powinniśmy podjąć odbudowę za tą sumę 2 kolejnych miejsc pracy, czy też powinniśmy w tej chwili obecnej podjąć decyzję ratowania tego, co się dzieje tu i teraz i pomocy w wyżywieniu tych ludzi. No i to jest dzisiaj decyzja salomonowa, tak? Kolejne miejsce pracy, staramy się ograniczyć koszt z 3,5 tysiąca euro do 2 tysięcy euro i nie odmówić tym ludziom, którzy teraz nagle potrzebują pomocy. To nie jest ich wina, proszę Państwa. To, że oni się znajdują w takiej, a nie innej sytuacji, jest skutkiem bezpośrednim tego, jest dokonany na nich 6 lat temu atak terrorystów z państwa islamskiego. I to, że oni znajdują się w takiej sytuacji, do tego doprowadzili terroryści. I to oni mieli nadzieję na to, że ci ludzie przez lata będą cierpieć po tym ataku. Dlatego czujemy się moralnie zobowiązani do niepozwalania na zwycięstwo terrorystów i do niepozwalania na to, aby założone przez nich cele były realizowane. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na następny odcinek. Do widzenia.